Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech, czyli Połówka Cepa. Witam Was w środę w tych nietypowych warunkach, gdyż z odtworzenia, a nie na żywo, tak jak w kolejnych dniach, dostajemy informację, że YouTube troszeczkę wariuje. Informacje i raporty o tym, że wyrzuca bardzo wielu streamujących na żywo użytkowników, więc aby to ominąć i abyście nie musieli czekać i zastanawiać się, co się dzieje, że zrywa po minucie, to postanowiliśmy z Pawłem, że nagram to z odtworzenia, więc jest godzina 8:30, mam nadzieję, że wyrobię się jak najszybciej i dostaniecie ten materiał. Na wstępie podziękowania wielkie dla wszystkich, którzy nas obserwują od wielu, wielu miesięcy, za to, że jesteście. Dziękujemy za komentarze i lajki. Jak widzicie, staramy się robić wszystko, żeby to wychodziło jak najlepiej. No i staramy się rozwijać dla Was. Nie przedłużając, chciałbym przejść do pierwszego materiału. I co my tu mamy? Tu mamy stare zestawienie, a tu mamy chyba nowe. O, jest. Sankcje ratują życie dyrektora giełdy w Petersburgu. To znaczy chyba ratują. Sankcje nałożone na giełdę w Petersburgu przez USA spowodowały radykalne zmiany w jej funkcjonowaniu. Roman Gorjunow, dyrektor generalny i faktyczny twórca tej giełdy, ogłosił swoją rezygnację, a jego miejsce zajmie Jewgenij Sierdziukow. Pan Roman, chyba niczym w filmie Oszukać przeznaczenie, chce opuścić pokład przed katastrofą lub zasugerowano mu ochotnicze podjęcie tej decyzji. Dlaczego tak uważam? O tym w dalszej części tego materiału. Giełda w Petersburgu zmienia swoją strategię i skupi się na handlu instrumentami inwestycyjnymi w rozliczeniach w rublach oraz na projektach na rosyjskim rynku finansowym. Wprowadzenie sankcji spowodowało wstrzymanie handlu zagranicznymi papierami wartościowymi na tej giełdzie. Nadal nie jest jasne, co stanie się z zagranicznymi papierami wartościowymi w portfelach inwestorów, którzy przeprowadzili transakcje za pośrednictwem tej giełdy. Czyli tutaj mamy informację, że pieniędzy nie ma i nie wiadomo, co z tymi papierami. Więc jest sytuacja bardzo ciekawa. Giełda początkowo obiecywała wznowienie handlu 6 listopada, ale termin ten został przesunięty o ponad tydzień i coś czuje pismo nosem, że pan Roman już wyczuł, jak to się skończy i woli zrezygnować, zanim szambo wybije. Los tak zwanych przyjaznych kontrahentów giełdy będzie kluczowy dla dalszych działań. To istotne wydarzenie na rosyjskim rynku finansowym, które może wpłynąć na sposób, w jaki inwestorzy zagraniczni podejmują decyzje inwestycyjne w Rosji. Czyli jeżeli ja to dobrze rozumiem, jeżeli tam szambo wybije i zrobią się jakieś sytuacje, że się pieniędzy odzyskać nie da albo będzie trzeba czekać bardzo długo, to jest bardzo zła informacja dla rosyjskiej giełdy w przyszłości, gdyż inwestorzy 2 razy się zastanowią, zanim będą chcieli coś tam zainwestować, a nawet rosyjscy inwestorzy. Więc zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast jeżeli pan dyrektor generalny i faktyczny twórca tej giełdy mówi, że odchodzi, to chyba nie będzie zbyt dobrze. Ja przejdę do następnej wiadomości. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Jeżeli próba pogromu Żydów na lotnisku w Dagestanie będzie tym przysłowiowym rąbaniem drewna, tam gdzieś musi coś polecieć. I tym razem jest to głowa wiceministra spraw wewnętrznych Rosji, Rufata Ismailowa. Został zatrzymany w Dagestanie. Przeszukiwania przeprowadzone zostały w jego miejscu zamieszkania i w pracy. Według źródła organów ścigania Ismailow jest podejrzany o przyjęcie łapówki, czyli rosyjski klasyk. Przeszukują go, zajmują się tym pracownicy Centrali Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB. Tu też klasyk. Ale wióry nie lecą tylko tam. Również zastępca szefa Wydziału Śledczego MSW w Dagestanie, Dalgat, z nazwiska nie wypowiem, bo jest za trudne, jest objęty przeszukaniem.
W wyniku protestów antysemickich na lotnisku dochodziło do zatrzymywania i przesłuchiwania pasażerów, kontrolowania ich dokumentów oraz atakowania funkcjonariuszy policji. Siły specjalne Gwardii Rosyjskiej musiały być wysłane na lotnisku w celu przywrócenia porządku. Prezydent Rosji oczywiście określił ten incydent jako działanie zachodnich agencji wywiadowczych i oskarżył Ukrainę o próby wzniecania zamieszek w Rosji poprzez wykorzystanie portali społecznościowych. Putin zażądał wzmocnienia środków bezpieczeństwa, o czym mówiliśmy. No i w telewizji państwowej nadano komunikat. Ukraińcy namieszali w głowach naszym chłopakom w Dagestanie, a nie powstrzymał tego Rufata Ismailow, bo przyjął łapówkę. Ktoś kiwnie głową do ekranu. Tematu więcej pewnie w mediach nie będzie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Wydaje mi się, że to właśnie tak się zakończy. Znaleziono winnego, sprawę można zamknąć. A ja przechodzę do wiadomości dnia dzisiaj. Dubaj już nie jest atrakcyjny dla Rosjan. Rosyjskie inwestycje w nieruchomości w Dubaju, które rosły w 2022 roku, obecnie gwałtownie spadły. Powodem tego spadku są głównie spadek wartości rubla, rosnące ceny nieruchomości oraz decyzje wielu Rosjan, którzy przenieśli się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby szukać innych kierunków emigracji. Bo wiecie, Dubaj to jak się tam jedzie na wczasy, okej, ale jak się tam żyje, to drogo jest troszeczkę. I Rosjanie zaczęli to zauważać, zwłaszcza gdy rubel im się osłabił, a gdzieś tam swoje majątki mają zależne od tego rubla. W trzecim kwartale 2023 roku obserwowano spadek popytu na nieruchomości w Dubaju ze strony rosyjskich nabywców. Według domu maklerskiego Better Homes Rosjanie zajmowali już 5. miejsce pod względem wolumenu transakcji zagranicznych, jeżeli chodzi o nabywanie nieruchomości w Dubaju, podczas gdy rok wcześniej byli na 1. miejscu. Największe zmiany zaszły w segmencie nieruchomości luksusowych, gdzie Rosjanie w zeszłym roku byli szczególnie aktywni. W tym roku ich zainteresowanie praktycznie zamarło. Można więc dochodzić do wniosku, że kto miał uciec i kogo było stać na to, zrobił to już w zeszłym roku i dopływ, źródełko bogatych Rosjan dla Dubaju powoli się kończy. I teraz mamy bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Co bardzo ciekawe i pewnie o tym nie słyszeliście, obserwowany jest spadek liczby transakcji i ich wartości z niektórymi rosyjskimi nabywcami próbującymi, słuchajcie, anulować transakcje ze względu na niespodziewane wysokie koszty. Rosjanie, którzy dokonywali zaliczek w dolarach za projekty budowlane, borykają się teraz z koniecznością spłacenia znacznie wyższej kwoty w rublach z powodu spadku wartości tegoż rubla. Jak to nam się ładnie łączą wątki stóp procentowych, osłabienia rubla i zakredytowania podkorek Rosjan. Tutaj wszystkie te 3 elementy odbijają się właśnie w tych nieruchomościach w Dubaju. Jeżeli ktoś jest zakredytowany, musiałby teraz wziąć kolejny kredyt, żeby dokończyć nieruchomość, to nie dostanie. Jeżeli miał określoną ilość rubli, teraz nie ma możliwości dorobienia w rublach, no bo zarabia powiedzmy tyle samo, a stracił rubel wartość, no to też nam się to odbija. No i jeżeli wziął kredyt na nieruchomość, licząc, że rata będzie wynosiła tyle i tyle, a teraz ona podskoczyła razy 3, no to też się to odbija. Wszystkie 3 elementy sprawiły, że Dubaj przestaje być dla Rosjan atrakcyjny. Mimo braku zainteresowania ze strony Rosjan, rynek nieruchomości w Dubaju zyskuje na zakupach ze strony obywateli innych krajów, takich jak Hindusi, Brytyjczycy, Chińczycy czy Singapurczycy. Po pandemii rynek ten powoli wraca do normalności, a obywatele różnych krajów zwiększają swoje zakupy nieruchomości w Dubaju. Pamiętajmy, przed wojną Rosja to było zaledwie 1,7% globalnego PKB. To, że ich było stać i widać było ich sporo, nie znaczy, że tych bogatych, niewzruszonych Rosjan są nieskończone ilości.
Mamy pewną zamożną grupę, którą jak widać nawet teraz na rynku w nieruchomości w Dubaju zaczynają odczuwać trudy wszystkich tych sytuacji, o których mówimy. Oni wciąż tam gdzieś będą widoczni, będą głośni, ale liczby nie kłamią. Zaczyna się ilość po prostu tych, którzy mogli sobie pozwolić, topnieć. I to jest pierwszy etap, bo wiadomo, zakup nieruchomości w Dubaju to są już naprawdę szychy, ale później będzie to schodziło coraz niżej, coraz niżej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, gdyż te kredyty w przyszłym roku będą coraz bardziej dotkliwe. A teraz kolejny temat. Spadki na eksporcie benzyny o ponad 50%. W październiku Rosja znacząco zmniejszyła dostawy benzyny koleją przez porty i przejścia graniczne, dokładniej o 52% dziennie w porównaniu z poprzednim miesiącem i co stanowiło łącznie około 130 tysięcy ton. Ograniczenie było wynikiem embarga na eksport benzyny, które weszło w życie we wrześniu, zapewne pamiętacie. Miało to związek z brakiem benzyny na stacjach w Rosji. Od 21 września Rosja wprowadziła zakaz eksportu benzyny obowiązujący na czas nieokreślony. Obejmował on benzynę o dowolnej liczbie oktanowej, od poniżej 80 do powyżej 98% i dowolnej klasie środowiskowej. Wyjątek w tym wszystkim stanowiły dostawy do krajów objętych międzynarodowymi umowami międzyrządowymi z krajami zaprzyjaźnionymi oraz towary, które były w fazie procedury celnego eksportu przed wprowadzeniem zakazu i zostały przyjęte już do przewozu przez koleje rosyjskie. Czyli tu też był taki wyjątek, że jak już coś zaczęło się procesować, no to po prostu wyjechało. Dostawy benzyny do Kirgistanu i Tadżykistanu wzrosły w październiku w porównaniu do września, wynosząc odpowiednio 38,5 tysiąca ton dla Kirgistanu i około 29 tysięcy ton dla Tadżykistanu. Oba te kraje otrzymują produkty naftowe z Rosji na mocy właśnie umów międzyrządowych. Dostawy benzyny do Mongolii, która również ma umowę z Rosją, tu akurat spadły o 13% w październiku do około 37 tysięcy ton. Jak widać, te trzy kraje stanowią większość, bo składają się na ponad 100 tysięcy ton, a wysłano 130 tysięcy ton, więc reszta to była jakaś drobnica. W niewielkich ilościach właśnie dostarczono również benzynę do Gruzji, a i to by było na tyle, co wymieniono. Rafinerie w Rosji skierowały benzynę na rynek krajowy i mamy więc pełny miesiąc działania tego embarga. Spadek eksportu benzyny o 52% zamienił się na konsumpcję krajową, w miarę ustabilizował tą sytuację z brakiem benzyny na stacjach. Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Ja tylko przypominam Wam, że spadek eksportu to spadek wpływu ceł eksportowych, mniejsze wpływy dla rafinerii, gdyż trzeba na rynku krajowym sprzedawać w niższej kwocie, więc podatek dochodowy też będzie mniejszy. Z drugiej strony rząd wraca do dopłat paliwowych dla rafinerii, więc one może tak nie odczują. Natomiast budżet rosyjski dostaje z obu stron i na mniejszych wpływach, i na większych wydatkach. Więc będziemy obserwować, jak to się zakończy. A ja mam dla Was kolejną informację. Słuchajcie, DHL wciąż w Rosji nie może się sprzedać, więc podnosi opłaty. Procedurę wychodzenia zagranicznych firm już zapewne znacie, złodziejski rabat i długie kolejki do tej całej komisji, to tak dla przypomnienia. No i tu mamy jedną firmę, która właśnie jest w takiej kolejce, czeka, próbuje znaleźć kupca, nie chce sprzedać za darmo czy za pół darmo, więc czeka. Firma kurierska DHL podniosła koszty swoich usług w Rosji o średnio 35%.
Wzrost taryf wpłynął na dostawę, usługi dodatkowe i opłaty. Na przykład koszt dostarczenia towarów do krajów wysokiego ryzyka wzrósł o 64,6%, a dopłata za ładunki o niestandardowych gabarytach wzrosła o 37%. DHL uzasadniło te podwyżki wzrostem kosztów związanych z inflacją, cenami transportu lotniczego i samochodowego, paliwem oraz stawkami opłat lotniskowych. Bardzo mnie to ciekawi, tu jest 35% średnia, a tłumaczą się głównie ze względu na wzrost koszt inflacji, więc tu może też mamy jakąś podpowiedź, jaka ta inflacja jest rzeczywiście w Rosji. DHL rozpoczęło podwyżki cen ze względu na trudności wynikające z globalnych wyzwań, a firma podkreśliła, że dokonuje przeglądu kosztów i usług. Przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie DHL indeksowało ceny rok do roku, ale wzrost nigdy nie przekroczył 10%. Po ograniczeniu swojej działalności w Rosji z powodu konfliktu, firma skupiła się na obsłudze wyłącznie przesyłek zagranicznych. Mamy tu przykład tego, co mówiliśmy jakiś czas temu z Pawłem. Firma, która jest zablokowana i nie może ani się za bardzo zamknąć, ani wyprowadzić swojego majątku bez straty, działa na zasadzie jak najmniej za jak najwięcej. Wciąż nie pojawił się chętny do zapłacenia DHL-owi odpowiedniej kwoty, więc firma gra na przeczekanie, licząc albo na zmianę władzy, albo na jakąś lepszą ofertę. Ograniczenie tylko do przesyłek zagranicznych to myślę, że jest ułamek tego, co normalnie firma rozwoziła po Rosji, więc te cięcia pewnie były bardzo duże. I mimo, że podwyżki cen DHL-u są znaczne w porównaniu z innymi firmami logistycznymi, słuchajcie, klienci mogą pozostać w firmie ze względu na jakość usług, takich jak śledzenie ładunków i transport ekspresowy, które są cechami charakterystycznymi dla DHL. Konkurenci DHL, czyli tacy jak FedEx i UPS, zdecydowali się już jakiś czas temu całkowicie zaprzestać działalności w Rosji. Niestety nie mam informacji, czy sprzedali firmy, czy po prostu zamknęli ze stratą. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat, bo mnie się nie rzucił żaden taki artykuł w rosyjskiej prasie, to dajcie znać w komentarzach, bo myślę, że to ciekawe, czy FedEx i UPS po prostu przyjęli na klatę wielkie straty, czy udało im się sprzedać firmy na początku, jeszcze zanim zostały wprowadzone te takie rabunkowe przepisy i udało im się wycofać z Rosji. A ja przechodzę do ostatniego tematu. Ci emigranci to jacyś tacy niebezpieczni, może trzeba sporządzić listę. Minister spraw wewnętrznych Rosji Władimir Kołokolcew wzywa do zaostrzenia kontroli nad migrantami, którzy ubiegają się o obywatelstwo rosyjskie lub otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy w kraju. Jednocześnie, o ile dobrze pamiętam, minister pracy błaga o złagodzenie wszelkich formalności, bo nie ma komu w Rosji pracować, więc tu mamy całkowitą rozbieżność interesów panów dwóch. Kołokolcew podkreślił potrzebę identyfikacji i wydalania migrantów, którzy złamią prawo i stworzą zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. I to jest ciekawe, bo myślałem, że jak łamią prawo, to do więzienia ich, a później na front. A tu pan Kołokolcew chce ich uratować w sumie. Prokuratura Generalna Rosji odnotowała wzrost przestępczości wśród migrantów na koniec 2022 roku, co doprowadziło do zwiększenia liczby deportacji migrantów. My na naszych satyrycznych programach w szczególności upodobaliśmy sobie migrantów z Uzbekistanu. Ci byli niezwykle kreatywni, jeśli chodzi o przestępstwa. Jeżeli nie oglądaliście programu Via Ruski, to zapraszamy, bo tam można się troszeczkę dowiedzieć o tych przestępcach, którzy z innych krajów przyjeżdżają i wykonują w Rosji bardzo dziwne, często abstrakcyjne wręcz rzeczy. Projekt ustawy o wydalaniu migrantów za naruszenie kodeksu wykroczeń administracyjnych został przedstawiony w rosyjskiej Dumie Państwowej we wrześniu. Rząd planuje także utworzenie elektronicznego rejestru danych, czyli listy,
o pracownikach cudzoziemskich i ich pracodawcach na terytorium Rosji, czyli będą dwie listy. Jedna, ci, którzy przyjechali, a druga lista, ci, którzy ich zatrudniają. Ciekawe, czy jeżeli ten pracodawca będzie na liście i okaże się, że zatrudniał bardzo wielu przyjezdnych, którzy popełniali przestępstwa, czy trafi na jakąś kolejną listę, na przykład takich, którzy nie będą mogli prowadzić takiego interesu. Mamy więc klasyczne: utwórz listę i wprowadź zakaz. Może w sumie o to chodzi w rządzeniu. Dajcie znać w komentarzach, jakie nowy rząd mógłby wprowadzić duety typu lista i zakaz, aby nam się wszystkim żyło lepiej. Tylko proszę bez politycznych. Tu te będę usuwał, bo zrobi się kłótnia na czacie, ale jeżeli macie jakiś taki śmieszny pomysł, to bardzo proszę się podzielcie. Lista plus zakaz w Polsce, co byście wprowadzili. Z mojej strony wszystko. Dzięki serdeczne. Zapraszam na popołudniowy komentarz dnia, gdyż będziemy nagrywać z Pawłem o relacjach handlowych Chin i Rosji, gdyż mamy nowe ciekawe dane i będziemy troszeczkę porównywać Rosję do Chin i ich problemy gospodarczo-społeczne, bo dużo rzeczy się ogólnie pokrywa, a jeżeli nie dokładnie pokrywa, to bardzo rymuje. Więc zapraszam serdecznie, a ja życzę miłego dnia. Do zobaczenia, cześć.